Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy o tym, jak wielką zmianą będzie wprowadzenie zamiana dowódców, jak to ogólnie może wyglądać i w kogo w takim razie będzie warto teraz zainwestować na początku gry. Witam, z tej strony Snow. Ostatnio mam takie wrażenie, ja często mówię, że Lilith ma dwie ręce, tak? Jedną ręką nam daje, a drugą zabiera. Ostatnio wygląda tak, że jest tylko jedna ta ręka, Ja dzisiaj nie mam drugiej ręki. no ale to oczywiście na naszą korzyść, no bo więcej rzeczy dostajemy. Zwykle było tak, że wiecie, niby podwyższają poziom barbarzyńców, ale jednak dają oni mniej klejnotów i tak dalej. Ale tutaj, jeśli chodzi o tę zmianę, to myślę, że ona jest jednoznacznie dobra. To znaczy, ja rozumiem, że znowu będą takie osoby, które już są gdzieś dalej w poziomie gry, są teraz, nie wiem, w KVK 4 i oni będą bardzo niezadowoleni z tego, że nowi gracze teraz będą mieli dużo łatwiej od nich. Ale cóż, kiedyś to trzeba było wprowadzić. Szkoda, że tak późno. Ja się z tym zgadzam. Fajnie by było, jakby to już było zrobione dawno, ale lepiej późno niż wcale. Przypomnę, mamy zapowiedź i to już nie jest taka zapowiedź, którą moglibyśmy gdzieś tam olać, bo nie jest to coś, co było wspomniane raz, bo niekiedy Lilith tak robi. Wspomną o czymś raz, a później jakby zapominają o tym, ale tutaj już mamy drugą taką informację i myślę, że możemy to traktować bardzo poważnie i po prostu oczekiwać już tylko daty, kiedy to się stanie. Więc przypominam, chodzi o to, że będziemy mogli dowódców legendarnych, którzy są na początku gry, wymienić niejako na dowódców, którzy pojawiają się później. Czyli będzie można wymienić poziom ich umiejętności, poziom także jeśli chodzi o doświadczenie, no i ogólnie wszystko to, co mamy jakby z poziomu dowódcy, będziemy mogli przełożyć, tak? No i właśnie, tutaj uważam, że jest to przede wszystkim fantastyczny pomysł i bardzo dobry, ponieważ początek gry bardzo cierpiał właśnie na tym, że niejako, tak jak mówię, metą czy sposobem gry było nie inwestowanie w najlepszych dowódców w grze. Czyli jeżeli sobie zobaczycie moje poradniki, które teraz są na kanale, to na początek gry bardzo polecam tam inwestowanie tylko i wyłącznie w dowódców epickich. No bo epiccy dowódcy, żeby ich sobie zrobić, będą korzystali z tych, jeżeli będziemy chcieli zrobić sobie ich umiejętności, to będą używali tych epickich rzeźb, które są dużo łatwiej dostępne, które są tańsze i w ogóle tych epickich dowódców jest łatwo zrobić i mamy osobną rzecz. Natomiast jeśli chodzi o legendarnych, to tutaj potrzebujemy te złote rzeźby, no i właśnie lepiej je jest oszczędzać. Oszczędzać, a nie inwestować w tych dowódców, dlatego że w KVK 3, czyli tam w okolicach 200 któregoś tam dnia, możemy inwestować już w dużo lepszych dowódców, którzy no, są na tyle lepsi, że ci nie opłacają się do inwestycji, tak? Czyli nie opłaca mi się robić trochę dowódcę, na przykład takiego jak Mehmeta, skoro w KVK 3 będę sobie mógł zrobić, no nie wiem, Zygelianga, Liucze i wielu innych, którzy są po prostu no dużo, dużo, dużo lepsi od niego, więc jest to słaba inwestycja w zasadzie już teraz mogę powiedzieć. Była to słaba inwestycja i bezsensowna, więc lepiej było grać tymi dowódcami epickimi. Czy dowódcy epiccy są lepsi od tych legendarnych, którzy są na początku? Oczywiście, że nie. Nawet tacy bardzo znani i lubiani, jak nie wiem, czy to będzie Sansu, czy to będzie Baibars, oczywiście oni nie są lepsi od, nie wiem, od takiego Mehmeta, czy chociażby Karola Młota i tak dalej, o tym sobie jeszcze powiemy, czy nawet od Double C. Więc nie inwestowaliśmy w nich, bo tak jak mówię, ta inwestycja jest droga, a mało nam się spłaca i szybko, szybko ci dowódcy już nie są tacy dobrzy. Natomiast teraz wszystko się odwróci i myślę, że to będzie duża zmiana i świetna zmiana, bo będzie się opłacało inwestować też w tych legendarnych dowódców, nawet jeżeli zrobimy im tam, nie wiem, wymaksujemy tylko dwie umiejętności, to i tak będzie spoko, bo później te dwie umiejętności będziemy mogli przełożyć sobie na innych, dużo lepszych dowódców. A wątpię, że większość graczy będzie inwestowała w tych legendarnych większą ilość niż dwóch tych takich dowódców, tak? Więc ogólnie uważam, że to jest naprawdę świetna sprawa. Tutaj od razu chciałem powiedzieć, że jestem ciekawy, jak oni to wprowadzą. W sensie, czy to będzie kosztowało, czy to będzie za darmo. Moim zdaniem najlepiej by było, żeby to było za darmo,
a nie żeby to, nie wiem, kosztowało, nie wiem, 20 000 albo 100 000 klejnotów. Wtedy, no serio, będzie to słabe. Chociaż, no nie wiem, zobaczymy. Myślę, że jakieś tam ograniczenie może być, ale znowu bez przesady, żeby nie było to właśnie jakoś niesamowicie drogie, a może na zasadzie jakiegoś takiego wydarzenia, gdzie będziemy musieli coś zbierać, albo aktywnie grać, żeby tych dowódców wymienić. Myślę, że wtedy byłoby to dużo lepiej niż wydawanie klejnotów, no bo na początku gry i tak tych klejnotów musimy wydawać sporo na różne rzeczy. Jeszcze wiecie, tam zamek i tak dalej, także pod tym względem no jestem ciekawy, jak to technicznie przeprowadzą. Tak czy inaczej, ogólnie myślę, że będzie to ciekawe i ja nie wiem, czy nie zacznę robić takich właśnie testów trochę na zasadzie porównania dowódców epickich wymaksowanych z legendarnymi niewymaksowanymi. Czyli na przykład takie pytanie, czy wymaksowany z wszystkimi umiejętnościami Sansu jest lepszy od Mehmeta, który będzie miał tylko dwie te umiejętności, czyli takiego wiecie 5, 5, 1, 1. Myślę, że to może być ciekawe porównanie, zobaczyć jak oni sobie radzą i ewentualnie jak go używać. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to naprawdę bardzo urozmaici rozgrywkę i że to nie będą już właśnie jedne i te same marsze tylko i wyłącznie w tym KVK 1 i KVK 2 i uważam, że to jest ogólnie fantastyczna rzecz i bardzo się cieszę, że to ogólnie w ogóle wchodzi do gry, mimo że tak jak już mówiłem, mnie to nie dotyczy, ale cieszę się, że dla tych graczy, którzy zaczynają. Okej, no to popatrzmy sobie teraz tak wstępnie na tych dowódców i pomyślmy, gdzie to w ogóle będzie się nam opłacało. Przede wszystkim będzie też grono dowódców, których moim zdaniem ta zmiana nie będzie dotyczyła z w miarę oczywistych względów. I przede wszystkim będą to dowódcy, których używamy do zbierania, bo wiecie, tam można dostać te dodatkowe paczki i moim zdaniem byłoby to nie fair, więc raczej nie będziemy mogli sobie zmienić dowódcy z Kleopatry, raczej nie będzie to Seon Deok. Moim zdaniem na pewno nie będzie to Ethelfleda, no i ogólnie tych wszystkich właśnie dowódców, którzy mamy przeznaczonych do zbierania surowców, to po prostu tutaj nie będzie. Taka zamiana. Wydaje mi się, że też nie będzie możliwości zamiany Minamoto. Minamoto w sumie i tak jest całkiem dobry jeszcze później w grze, jeżeli ktoś się na niego zdecydował. Wątpię, żeby była jakaś zmiana, nie wiem, na Hannibala. Hannibal też tu w sumie jest, więc wydaje mi się, że tutaj nie będzie takiej opcji, no bo przypominam, Minamoto możemy wymaksować bez złotych rzeźb, tylko po prostu wydając na niego pieniądze. No i tam Lubu i tak dalej, to wydaje mi się, że to będzie podobna historia. Jestem ciekawy, co zrobią z dowódcami, których możemy zdobyć na Mightiest Governor, czyli tam możemy zdobyć te złote rzeźby. Wydaje mi się i moim zdaniem byłoby super, gdyby nie miało to znaczenia, czyli że nawet jeżeli dowódca dostaje tam te 180 złotych rzeźb w Mightiest Governor, to później też mogę sobie tego dowódcę zamienić tak, jakby to były, nie wiem, jakbym wydawał złote rzeźby. Wydaje mi się, że to by był duży plus, bo to by sprawiło, że te rozgrywki Mightiest Governor byłyby dużo ciekawsze właśnie w KVK 1 i KVK 2. Czyli ludzie chętniej chcieliby z nich korzystać i to nie tylko ci, którzy zdobędą największą ilość złotych rzeźb, ale będąc nawet takim mniejszym graczem i myśląc sobie, ok, wyhaczę może tutaj jakieś 5 złotych rzeźb, a może wyhaczę 10, to mi się później wszystko finalnie opłaci, bo tego dowódcę później będę mógł sobie wymienić i będę mógł w niego gdzieś tam te postęp, który mam na tym dowódcy, wymienić na lepszego dowódcę później właśnie, kiedy wejdę do KVK 3. Także to by było też wszystko dosyć spoko. No a teraz popatrzmy sobie, w kogo tak naprawdę warto będzie inwestować, bo wydaje mi się, że mimo wszystko nie będzie to jakaś ogromna grupa. Na początek ci dowódcy, którzy pojawiają się w KVK 2, szczególnie łucznicy, pojawiają się dosyć późno i wydaje mi się, że tutaj inwestycja w Edwarda albo w Tomyrys też nie jest opłacalna. To są dowódcy, którzy świetnie się sprawdzą w tym KVK 2. Myślę, że będą robili dobre numery. Natomiast, no właśnie, minus z nimi związany jest taki, że łucznicy się pojawiają w tym KVK dosyć późno, więc no, będziemy mogli z nich skorzystać tylko chwilę, po to, żeby ich zaraz wymienić. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś fantastyczna opcja. Później mamy Alexa, który w sumie i tak jest dobry do dalszej części rozgrywki. Można go używać spokojnie z Liucze, więc to, czy w ogóle chcielibyśmy zamieniać później te umiejętności Alexa, to jest pytanie. Później mamy tego Charlemagne, który jest beznadziejny, więc tutaj się nie opłaca. Dżingis Khan to może być ciekawa opcja.
chociaż też nie powiedziałbym, ze względu na to, że moim zdaniem, jeżeli już w kogoś inwestować, to dużo lepiej w Saladyna, tak? On się tam pojawia na kole, i Saladyn, i kawaleria dosyć szybko się pojawia w KVK2, więc Saladyn jak najbardziej będzie takim dowódcą, w którego możemy zainwestować, a później go sobie wymienić na Nevskiego albo lepszego jeszcze dowódcy kawalerii, który dopiero przed nami. Nie inwestowałbym też w WZ Jan, bo to jest dowódca garnizonu, ani w Konstantego, bo wydaje mi się, że on nie jest jakiś super mocny, ale to też to jest jeszcze opcja. No i później mamy trzech dowódców, których to się wydaje naprawdę świetna opcja, czyli mamy Isangie, który jest bardzo dobrym dowódcą i pojawia się dosyć wcześnie. I takie coś, że wiecie, że mamy Isanga i później możemy sobie Isanga wymienić na Zygerianga w KVK3, byłoby super, moim zdaniem. I Isang też jest dosyć dobry, jeśli chodzi o ten dalszą część rozgrywki. Niektórzy go nadal z powodzeniem używają, więc tutaj też jest pytanie, czy w ogóle będziemy chcieli Lisanga zamienić, ale jeśli tam nie mamy tych dowódców zbyt wielu, to ja bym go jednak na tego Zygę wymienił. No i tutaj dwójka, która wydaje mi się, że bardzo na tym skorzysta, czyli Pyrrhus i Ramzes. To są dowódcy bardzo moim zdaniem niedocenieni, bo weszli do gry trochę później, natomiast oni są dostępni od samego początku i to są dowódcy bardzo dobrzy. I teraz właśnie nikt w nich do tej pory nie inwestował, no bo już wiedzieliśmy, że po prostu później pojawiają się lepsi dowódcy. Ci pozostali będziemy mieli do nich większy sentyment, bo ci, którzy zaczynali te 5-6 lat temu grę w Rise of Kingdoms, no to nie było tak dużo tych nowych dowódców, więc bardziej się opłacało inwestować wtedy w tych starych, tak, na początku gry. Oni weszli do gry, kiedy już właśnie mówiłem wam, cała ta meta rób tylko epickich dowódców już weszła, więc mało kto w nich inwestował, ale teraz wydaje mi się, że inwestycja właśnie na przykład w Ramzesa i w Pyrrhusa będzie się bardzo opłacać. Ale pod takim pozorem, że właśnie nie planujemy, że będziemy nimi grali później już w KVK3, tylko planujemy, że później ich sobie zamienimy jak najbardziej. Czy na przykład łucznicy nie planują już, nie wiem, epickich dowódców, tylko sobie robią Ramzesa i YSG, używają razem. Myślę, że bardzo solidna para. Pyrrhusa też tutaj można będzie połączyć z wieloma dowódcami. Okej, później mamy Ragnara, który moim zdaniem nie jest dobrym dowódcą. Nawet jeśli chodzi o ten leadership, tutaj w niego bym nie inwestował po prostu. Jakoś nie wiem, nie jestem fanem. Później mamy całe gro dowódców, których inwestować i tak nie będziemy mogli zamienić tych złotych rzeźb, więc nie ma o czym gadać. I pojawia nam się Mulan. Mulan też bym nie inwestował, uważam, że to jest support commander. Na tym początku raczej to się nie opłaca. No i mamy Mehmeta. Mehmet, oczywiście sztos. To będzie bardzo fajna historia, że będzie można zainwestować właśnie w Mehmeta, zrobić mu te pierwsze dwie jego umiejętności, później wymienić go na jakiegokolwiek innego dowódcę. Fantastycznie. Mam tylko nadzieję, że nie będzie takich restrykcji, że na przykład jak macie dowódcę z przywództwa, to tylko na dowódcę z przywództwa możecie go wymienić, no bo wtedy to będzie liche, a tych dowódców z przywództwa mamy, powiedziałbym, takich sobie, którzy są dostępni później. I cóż, no myślę, że to byłoby rzeczywiście słabe. Fajnie by było, żebyśmy mogli tego Mehmeta później wymienić na cokolwiek. Okej. Kleopatra zbiera, Hannibal jest za pieniądze, no i jesteśmy na Elsidzie. Elsid wydaje mi się, że też jest opcja, żeby przeżył jakiś tam renesans, tym bardziej, że jego złote rzeźby możemy zdobyć też w MGE. No i tutaj właśnie, wydaje mi się, że byłaby taka opcja, że na przykład robimy sobie Elsida z Ramzesem albo Elsida z YSG. Na tych pierwszych KVK myślę, że będzie sobie radził całkiem spoko, ale no właśnie, po co mam robić Elsida zamiast robić sobie Ramzesa, nie? Lepiej będzie zrobić sobie Ramzesa i YSG i później jednego z nich zamienić niż tego Elsida, ale myślę, że to nie będzie wcale zły wybór. No i później mamy Karola Młota. I w ogóle od razu powiem o Ryszardzie, bo to jest bardzo popularna w ogóle para. No jeżeli jesteśmy tacy trochę do przodu, jeśli chodzi o technologię i tak dalej, to może to być znowu renesans tej pary, w sensie Karola Młota i Ryszarda używanych w polu i w ogóle graczy, którzy będą w nich inwestować. Ponieważ jako takie czołgi jeżdżące po tych KVK 1 i 2, szczególnie jeśli mamy dobre jednostki i dobrą technologię, to oni się naprawdę świetnie sprawdzają, mogą robić fantastyczne raporty. No i do tej pory nie opłacało nam się już inwestować w tych dwóch dowódców, no bo kiedy wchodzimy do sezonu podbojów, to tam pojawiają się dowódcy, którzy biją dużo, dużo mocniej i ta ich odporność już na tym etapie jest o wiele słabsza i nie jest taka
nie jest taka ważna. Ale jeżeli pomyślimy sobie, że tego właśnie Karola Motta i Ryszarda będziemy mogli sobie później wymienić na, nie wiem, Liucha i Williama albo na Ragnara, cokolwiek, tego Prime oczywiście, no to wtedy już się robi dużo ciekawsza historia. Nawet Double C, który, wiecie, to jest dowódca kawalerii. Kawaleria, podejrzewam, jak będzie nowa cywilizacja, też dostanie tutaj nowego dowódcę, takiego bym powiedział na poziomie Ramzesa i Pyrrhusa, i wtedy pewnie się też zmieni trochę moja percepcja. Natomiast tak na początku no, z kawalerii mamy Minamoto, którego nie będziemy mogli wymienić, więc jest taka opcja, żeby sobie też zainwestować w tego Double C. On jest bardzo fajny, jeśli chodzi o jego szybkość, on ma mocne uderzenie z tej swojej pierwszej umiejętności, więc też nie jest to wcale taki zły pomysł, wydaje mi się, żeby w niego zainwestować, a później sobie go wymienić, bo wydaje mi się, że też na poziomie właśnie tego KVK1, KVK2 to jeszcze Double C jest naprawdę całkiem spoko, szczególnie jeżeli dobrze nim operujemy, wiecie, uciekamy wtedy, kiedy trzeba uciekać i tak dalej. Fryderyk może też przeżyć jakiś sposób renesans. To jest na pewno bardzo dobry dowódca w KVK1. On już w KVK2 jest słabszy, ale nie, czy na tyle słabszy, żeby już był bezużyteczny? Nie wydaje mi się. Więc to też będzie jakaś opcja, że właśnie w niego inwestujemy. No i podobnie Cezar, mimo że to są zupełnie inni dowódcy, to też są to, oboje to są dowódcy z przywództwa. No i tutaj to samo co przy Mehmecie jakby, tak? No zastanawiam się, czy ci dowódcy będą też możliwi do wymienienia na jakichś innych dowódców, w sensie na piechotę, łuczników i tak dalej, i tak dalej. Raczej żadnego z tej trójki nie polecałbym na pierwszego dowódcę, co jest też trochę minusem, bo wiecie, dowódca jako pierwszy legendarny zawsze trochę bardziej odstrasza przeciwnika niż epicki. Więc tutaj to jest kwestia ekwipunku, talentów i tak dalej. Raczej się nie opłaca ich używać jako pierwszych dowódców, ale jako drugich dowódców myślę, że już jak najbardziej. Ja z tej trójki chyba najchętniej polecałbym tego Mehmeta, tym bardziej, że 5-5-1-1 Mehmet już jest naprawdę bardzo spoko, nie trzeba mu tam maksować tych umiejętności, ma tutaj fajne obrażenia obszarowe i tak dalej, także ogólnie wydaje mi się, że w tę stronę jest to całkiem dobry wybór. No i tak na pierwszy rzut oka. Jeśli chodzi o szczegóły, to na razie jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, których dowódców będzie można zmieniać, jak, ale możemy się przecież już domyślać. I myślę, że większość z nas, używając po prostu zdrowego rozsądku, mniej więcej gdzieś tam widzi, jak to wszystko może wyglądać i których dowódców będzie można wymienić. Uważam, że ogólnie jest to fantastyczna sprawa, że dzięki temu, tak jak już mówiłem, początek gry w Rise of Kingdoms nabierze kolorytu, będzie dużo ciekawszy i te zmiany ogólnie mi się po prostu bardzo, ale to bardzo podobają. Także jestem ciekawy, jeżeli moglibyście zamienić, to w kogo byście wy zainwestowali na początku gry i na kogo byście zamienili. Myślę, że na tego typu odcinki jeszcze przyjdzie czas, bo to jest olbrzymia zmiana mety i tutaj pewnie będziemy jeszcze rozkminiać pewne scenariusze. A na dzisiaj z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.